zbiór recenzji i nowości i nie wiem czego jeszcze. Frytek. Hej, tu Sysia, zapraszam Was dzisiaj na kosmetyczkę października. Musimy przebrnąć przez całkiem sporo recenzji kosmetyków z ubiegłego miesiąca. Właśnie za to uwielbiam kosmetyczkę miesiąca, że mam czas na to, żeby porządnie te kosmetyki przetestować i mieć na ich temat jak najwięcej do powiedzenia. No i oczywiście przygotowałam produkty na kosmetyczkę października, produkty, których będę używała w tym miesiącu, także jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam do oglądania. Zaczynamy szybkie recenzje od podkładu Lancome Ton Idol Ultra Wear. Jest to jeden z moich ulubionych podkładów. Uwielbiam to, jak pięknie wygląda na skórze, to jak się pięknie wtapia. Ma takie satynowe wykończenie. Wygląda prześlicznie. Mówiłam Wam, że on jest bardzo trwały na mojej skórze. Natomiast to nie jest taka formuła jak na przykład Estée Lauder Double Wear, All Hours i Yves Saint Laurent, które są takie zastygające. To jest taki klasyczny jakby kremowy podkład, ale bardzo, bardzo ładnie się trzyma na skórze i bardzo go lubię. I przetestowałam w tym miesiącu również jego dziecko, jakim jest korektor, i to jest świetny korektor. Przepięknie wyrównuje koloryt pod oczami, ma dobre krycie, taką przyjemną kremową konsystencję, nie wygląda ciężko pod oczami, więc też jest warty Waszego zainteresowania. Bardzo, bardzo fajny kosmetyk. Testowałam w tym miesiącu również pudry z Hean, czyli Go Glow i Feel Natural. No ten Go Glow to jest taki typowo lekko rozświetlający puder, więc u mnie raczej tylko na boki twarzy, chociaż też tutaj nie za bardzo lubię aż tak mocno podkreślać tekstury pudrem, ale no myślę, że dla cer suchych, dla cer dojrzałych, które lubią, żeby ta buzia wyglądała świetliście, bo on delikatnie jakby zmatowi Wam podkład, ale zostawia taką lekko mieniącą się poświatę, więc generalnie finish wizualnie ładnie to wygląda, ale nie jest raczej dla mojej skóry. Jeżeli macie dużo tekstury, że macie skórę tłustą, no to wiadomiks, nie? Jeżeli chodzi o ten puder Feel Natural, uważam, że jest bardzo dobrze blurującym pudrem. Jak za taką cenę, jak za produkt drogeryjny, to naprawdę robi przepiękny efekt takiego Photoshopa na cerze, a nie jest ciężki, wciąż wygląda naturalnie, delikatnie matowi podkład, ale jednak to nawilżenie, jeżeli podkład jest nawilżający, wciąż przebija, więc to jest ogromny plus. Natomiast on nie matowi skóry na długo. Jeżeli macie cerę mieszaną bądź tłustą i zależy Wam na macie, to ten puder Wam tego nie da. On Wam zmatowi podkład, ale nie będzie matowił przez wiele, wiele godzin. Niemniej uważam, że wygląda bardzo ładnie i jest też warty Waszej uwagi. I wygrzebywałam te produkty, które testowałam w tym miesiącu z szuflady i zauważyłam, że nie przetestowałam w ogóle tego kremu BB. To znaczy był w jednym z odcinków, ale nie używałam go w ciągu miesiąca, bo on mi się tak na koniec z szuflady wsunął i po prostu o nim zapomniałam, więc może przerzucę go po prostu do kosmetyczki października, żeby więcej na jego temat powiedzieć, a film z testem linkuję Wam tutaj. Co dalej? Mieliśmy sztyft z Pixi. Uważam, jest to bardzo fajny kosmetyk, w takiej ciekawej formie. Bardzo przyjemna formuła, taka mega kremowa, ale jeżeli lubicie kremowe, nawilżające, świetliste wykończenia. Mi się bardzo podobał właśnie jako taki bardzo delikatny kontur, bo ja wzięłam sobie jasny odcień Soft Glow, albo łącząc z innym bronzerem ciemniejszym kremowym, żeby właśnie stworzyć taką fajną, delikatnie świetlistą formułę. Bardzo przyjemny kosmetyk, natomiast produktów do konturowania obecnie na rynku jest tak dużo, również tych kremowych, że nie uważam, że to jest taki must have. Jeżeli lubicie takie nawilżające, świetliste, jak najbardziej jest spoko, ale nie uważam, że jest to produkt, na który warto wydać jakoś nie wiadomo ile pieniędzy, bo jest jakiś zjawiskowo lepszy od innych, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Także bardzo spoko, ale nie jest must have'em. Testowałam również te płynne produkty z Glam Shopu i fajnie mi się sprawdziły. Bardzo odpowiadał mi ten bronzer w odcieniu piaskowy, czyli ten jaśniejszy. Tego używałam sobie kilka razy. Fajnie się nim pracuje. Uważam, że trzeba nim pracować szybko. Ja wolałam sobie albo nałożyć na dłoń i z dłoni od razu gąbeczką aplikować, albo na przykład zrobić najpierw policzek, potem czoło, potem drugi policzek, żeby po prostu nie zastygł mi, żebym nie miała żadnej wpadki, tak jak przy pierwszym testowaniu. Ale jest to fajna formuła. Fajnie zastygająca, dobrze się utrzymuje. Nie miałam mu nic
nic do zarzucenia. Podobnie z różem, też jest mega przyjemny, prześliczny odcień, bardzo ładnie się wtapia, bardzo łatwo się nimi pracuje, więc też byłam zadowolona. Pamiętajcie, żeby wstrząsać te formuły, bo one się rozwarstwiają i to jest ich taka fizyczna cecha. Mam jedną tylko uwagę co do rozświetlaczy, chociaż uwielbiałam, tego w sumie nie używałam, ale używałam ten naturalny glow, bo bardzo mi podpasował taki bardzo miękki, delikatny efekt. On rozpuszcza to, co jest pod spodem. Jeżeli macie tutaj róż czy bronzer i nakładacie ten rozświetlacz, to tutaj się robi dookoła taka, wiecie, jaśniejsza plama. Szczególnie jeżeli nakładacie wysoko róż czy bronzer, no to on będzie Wam rozpuszczał te rzeczy i to będzie taka plama rozpuszczonego różu. Ja znalazłam na to sposób, po prostu nakładam najpierw rozświetlacz, a potem róż i bronzer i jest ok, ale jeżeli macie inną kolejność makijażu i zależy Wam, żeby ją zachować, to weźcie pod uwagę to, że delikatnie rozpuszcza tutaj róż. A propos róży, to jest absolutny hit ubiegłego miesiąca. Najwspanialszy róż po prostu, jaki miałam. Mówię to za każdym razem, kiedy jestem zachwycona różem, ale cicho. Piękny jest, cudowny. Uwielbiam tą formułę. RMS Beauty w odcieniu Kir Royal. Wspaniały róż. Wspaniały, piękny. Piękny odcień i ta formuła. Ona jest taka dosłownie, jakby była połączeniem produktu suchego i mokrego. Chociaż w konsystencji jest suchy, ale na policzkach ma w sobie taką kremowość. Pięknie się łączy, pięknie się rozciera, nie trzeba go dużo i wygląda tak zdrowo, tak... Ojejku, no po prostu radiant, cudowny, to jest po prostu hit miesiąca. Używałam również w tym miesiącu rozświetlacza z Bobbi Brown, bardzo fajny rozświetlacz. Uwielbiam to malutkie opakowanko, jest po prostu przecudne. To jest odcień Pink Glow. Uważam, że ta formuła jest naprawdę fajna z tego względu, że ona daje lekko różowy poblask, ale widzicie, to nie jest taki róż, taki różowo-fioletowy róż. To jest taki beż z odrobinką shiftu różowego. Wspaniały. No i formuła sama, która tak pięknie, delikatnie leży na skórze, chociaż można zbudować nim porządną taflę, ale tak leciutko na tej skórze leży. Fantastyczny. Kolejny hit ubiegłego miesiąca to jest korektor Expert rozświetlający pod oczy z Glam Shopu. To jest formuła, która przebiła tusz Eclat i Yves Saint Laurent. Bo ja z początku nawet traktowałam je jako takie, że to jest taki tańszy zamiennik, ale powiem Wam, że ten jest nawet lepszy. Z tego względu, że tusz Eclat, on potrafi delikatnie w jakąś tam linię, delikatnie wejść, zanim przypudrujemy skórę, a ten on w ogóle się nie zbiera w zmarszczkach, w załamaniach, nie podkreśla suchości, nie podkreśla nic, po prostu wygląda jak druga skóra, a delikatnie wyrównuje koloryt. Fantastyczny korektor, zdecydowanie warty Waszej uwagi. Używałam również w tym miesiącu mgiełki All Nighter z Urban Decay. Jest to bardzo dobra mgiełka, jedna z takich lepszych, dostępnych powszechnie mgiełek utrwalających. Także jeżeli potrzebujecie, to takie mini opakowanko też jest bardzo spoko. Testowałam 4 różne maskary z Lancome, żeby je porównać, żeby ocenić, która jest najlepsza i zdecydowanie jestem za klasykami, czyli Lancome Idol i Lancome Hypnose. Te takie najbardziej podstawowe, najbardziej klasyczne są najfajniejsze. Ta z efektem wydłużającym, pięknie rozdzielającym rzęsy, ta dla efektu bardziej pogrubionego. Obie pięknie się utrzymują, nie odbijają się, nie kruszą, nie rozmazują, nie mam im absolutnie nic do zarzucenia i są bardzo dobrymi maskarami. Jeżeli chodzi o pozostałe, czyli Hypnose Doll Eyes i Hypnose Drama, tutaj mam małe ale. Ta, czyli Doll Eyes, niestety mi się rozmazuje i odbija, także dla mnie, no wiecie, jak mam co chwilę patrzeć w lusterko i sprawdzać, czy po prostu ktoś się nie zacznie ze mnie śmiać, bo wyglądam jak panda, no to nie chcę używać danego produktu. Więc ta Doll Eyes niestety u mnie się nie sprawdziła, bo po prostu się nie utrzymuje. Natomiast jeżeli chodzi o Hypnose Drama, ona utrzymuje się całkiem ok. Zdarzało mi się sporadycznie, że gdzieś tam mi się odbiła, ale minimalnie. To jest takie jeszcze, wiecie, wybaczalne. Natomiast ma taką specyficzną tą szczoteczkę, wiecie, tak wymyślają często producenci te szczoteczki. To jest taka szczoteczka wygięta w eskę. Czasami tak mi się jakoś tak niewygodnie układała przy tym oku i troszeczkę mnie kłuła tutaj w podstawę rzęs, więc nie jest jakaś najlepsza. Podoba mi się efekt, jaki daje, bo ja kocham pogrubiające maskary, więc ten efekt jest jakby wart ewentualnego poświęcenia.
Natomiast nie jest to takie wow, no nie? Zdecydowanie te dwie to są dla mnie wow, czyli klasyczna Hypnose i Idol. Testowałam jeszcze laminator, ten nowy, dobry z Glam Shopu, ale raz miałam tak, że w ogóle mi się nie utrzymał tych włosków i one mi zaraz klapnęły, a raz się utrzymał ładnie. Nie wiem, od czego to zależy, muszę chyba jeszcze dłużej go potestować, bo użyłam go, nie wiem, z 3 razy. Akurat nie miałam w kwestii brwi tak za dużo okazji go poużywać, więc jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiem, muszę sprawdzić, czy to, że raz się trzyma, raz nie, to zależy od mojej pielęgnacji, czy od pogody. Jeszcze muszę sprawdzić. I to samo w kwestii lepika, bo raz miałam tak, że utrzymał mi przepięknie cieniowanie i nic się nie ruszyło, a raz się zdarzyło, że coś mi się zebrało, ale to wtedy, kiedy w ciągu dnia zmieniałam makijaże, zmywałam się, więc mogło coś na przykład na powiece mi zostać, wiecie, jakiś olejek czy coś takiego, który trochę mi rozpuścił cieniowanie następne, dlatego jeszcze też bym chciała go potestować, żeby ostatecznie Wam powiedzieć, że tak, on pięknie trzyma cienie. Także to jest ostatnia rzecz. Przechodzimy do kosmetyczki października. To może, żeby sprawiedliwości stało się zadość, to zaczniemy makijaż właśnie od tego kremu BB, bo mi bardzo źle z tym faktem, że o nim zapomniałam. Wyłożyłam go sobie na blaszkę i wklepuję gąbeczką. I niech mi pozakrywa wszystko, co trzeba. Ja dzisiaj pragnę krycia. Dzisiaj w nosie z trendami, w nosie z tym, co się tam nosi. Glowy, nie glowy, naturalne skóry, editorial, fashion. Dzisiaj krycie poproszę. A za korektor posłuży mi właśnie tusz Eclat. Też bardzo lubię ten korektor i nie jest taki za ciężki, za mocny. Chętnie przykryłabym sobie jeszcze te bubki, więc wezmę sobie taki korektor kamuflaż z Glam Shopu. Tu jest jakaś bubka, tu jest jakaś bubka i tu. Z tej strony jak zwykle nic, ja nie wiem, to jest takie śmieszne. Zawsze ta lewa strona mocniej jest wysypana u mnie. Taki korektorek kryjący czasem się przydaje. Przechodzimy do pudru i użyję sobie i będę testowała w tym miesiącu puder z Vibo It's All About You i w ogóle test całej tej kolekcji z Vibo pojawi się niedługo na kanale, bo już nagrałam ten odcinek. Także pierwsze wrażenie mam już za sobą, ale w sumie mam jeszcze jakieś kremowe produkty do nałożenia, to czekajcie, centrum sobie tylko przypudruję. Pięknie pachnie ten puder. Pięknie. Może na policzki użyję sobie tych sztyftów z Glam Shopu, tych glossów. I chyba też rozetrę gąbeczką. Test tej kolekcji też pojawił się na kanale, więc też zapraszam Was do obejrzenia sobie, jak któryś z tych nowości z kolekcji Mini Mandala Was interesuje. I róż też wybiorę sobie ten. Śliczny jest ten róż. Bardzo mi się podoba. Teraz się przypudruję. Spoko jest to opakowanie. Tam więcej na jego temat powiem w teście, ale jest też takie mega przyjemne, wcale nie jakieś takie budżetowe. I dzisiaj nie mam ochoty na jakiś taki super glow. Właśnie czuję, że jestem przed miesiączką i moja cera się mocno przetłuszcza, pojawiają się jakieś niedoskonałości, więc nie mam ochoty jakoś tutaj się bardzo ubłyszczać, ale do kosmetyczki miesiąca na pewno wrzucam też ten gloss i myślę, że w ogóle zabiorę go ze sobą na urlop, bo bardzo mi się spodobał, więc będę testowała też w tym miesiącu. Ale dzisiaj użyję sobie jednej z nowości z Vibo i to są teoretycznie cienie do powiek, ale ja użyję sobie ich jako rozświetlacz. I użyję sobie tego. I właśnie szczególnie ten odcień 2, But First Me, jest taki rozświetlaczowy, bo pozostałe mają takie pomieszane kolory, że jeden z nich mógłby być rozświetlaczem, a jeden niekoniecznie, ale ten jako rozświetlacz spoko na pewno. I mam ochotę dołożyć sobie jeszcze trochę suchego bronzera i produktu, którego dawno nie było w kosmetyczce miesiąca, to są te paletki od Dr. Ireny Eris. Dawno, bardzo dawno jej nie było, także pomyślałam właśnie, żeby wziąć sobie je do bronzerowania. Dokładam sobie pędzelek Spectrum 1 i mieszam sobie te dwa odcienie. Mam ochotę dzisiaj na taki mocniejszy kontur trochę. No, fajnie to wygląda. I dołożę sobie też odrobinę tego różyku. Tą paletą się bardzo wygodnie pracuje. Ona jest taka, wiecie, że się sama rozściera, jest taka instynktowna, nieprzepigmentowana, więc ja mam w ogóle jeszcze Sylwia tutaj napisane, taką spersonalizowaną FIFA Rafa. Także do kosmetyczki miesiąca wrzucam całą kolekcję Mini Mandala, nawet produkty, które się tutaj nie pojawiły w dzisiejszym makijażu. No i tak samo jest z tą kolekcją z Vibo. Ryłko jest skończone, więc możemy przejść do makijażu oka i zacznijmy sobie od tego lepika. Po prostu muszę się przyłożyć do tego lepika, bo odwlekam i odwlekam po prostu.
jego konsekwentną recenzję. To też nie jest tak, że go nie używałam w ogóle, ale to zależy po prostu od mojej pracy. Czy mam czas na całodniowe noszenie na przykład makijażu, a w ubiegłym miesiącu bardzo dużo robiłam makijaży i zmywałam je w ciągu dnia i zmieniałam na inne, potem znowu zmywałam i jechałam na trening z jakimś jeszcze innym, także ciężko mi było to ogarnąć. Natomiast postaram się w tym miesiącu tak już tak się przyłożyć. Dostałam w tym miesiącu w ogóle bardzo dużo rzęs. Glam Shop wypuścił nowe rzęsy i Vibo i te zobaczycie oczywiście w odcinku, a ostatnio z tych Glam Shopowych używałam sobie tych i wyglądały bardzo ładnie, bo to są takie krótsze rzęski, w sensie krótsze tutaj, jeżeli chodzi o ten pasek, ale są też takie, które są w formie takich jakby dłuższych kępek, w sensie szerszych kępek, o na przykład taki. Możemy sobie tak oddzielnie te kępki przyklejać, więc też będę chciała sobie w tym miesiącu popatrzeć te rzęsy i sprawdzić, które są takie warte uwagi. A powiem wam, że mam taką nawet fazę na rzęsy w tym miesiącu. Nagrywałam odcinek z paletką The Frog's Tale i tam prawie każdy makijaż był z rzęsami. Po prostu miałam taką ochotę, żeby mieć taki, wiecie, wystrzałowy efekt, więc po prostu może to będzie dobry miesiąc. No ale właśnie, myślę, że na pewno w tym miesiącu wlatuje sobie ta paletka, żebym mogła się jeszcze nią troszeczkę pobawić. I to, co na pewno będę chciała testować w tym miesiącu, to będą te nowe kredki z Glam Shopu w formie Long Lasting. Mam ich bardzo dużo, ale znacie mnie, na pewno nie otworzę wszystkich, tylko po prostu te, które potrzebuję. I dzisiaj sobie tak upatrzyłam. Kredka Glam Shop Long Lasting, odcień burgundowy muślin. Lecimy wzdłuż linii rzęs. Mam nadzieję zrobić dzisiaj coś, co będzie trochę mi chociaż pasowało do bluzki, bo ona jest taka pstrokata. I biorę pędzelek i nim tą kredkę rozcieram, tak wstępnie. Fajna, mięciutka. Co to za farfocel? Dobra. No i troszkę ją sobie wyciągniemy. Bardzo mięciutka, przyjemna. Co tu te farfocle robią? Jeju. Dobra. Rozcieramy. Stay calm. Dokładam sobie troszkę jeszcze przy linii rzęs, żeby zintensyfikować tą kredkę. I nakładam też na całą półkę dolną. A co? Ja lubię takie kolory też na linii wodnej. Wiem, że one wyglądają tak, wiecie, troszkę bardziej może grunge'owo, ale dla mnie bardzo ciekawie. Satysfakcjonują mnie pod kątem estetyczno-nieestetycznym. Zobaczcie, to się pięknie rozciera. Naprawdę niedużo tej kredki potrzeba. Ła! Pany kochane. Wyciągnę sobie do kosmetyczki miesiąca jeszcze jedną paletę, na którą mam mega ochotę, a dawno też jej nie używałam i to jest Autoportret z Glam Shopu. Paleta, której chyba już nie ma w sprzedaży, ale ja stworzyłam nią całkiem sporo makijaży na kanale, także zerknijcie sobie. I tutaj właśnie pomyślałam, że jest taki odcień amarant, którym bym mogła troszeczkę sobie tą kredkę zagruntować. Tak, żeby delikatnie tylko zmatowić i żeby później łatwiej rozcierało mi się z innymi cieniami, ale w ogóle zobaczcie ten look, no po prostu. Także gruntuję sobie delikatnie tą kredkę, tak tylko żeby troszkę ją zmatowić. Fajnie, cieszę się z tej palety, bo już dawno miałam na nią ochotę. Nie, żebym nie mogła sobie po nią sięgnąć, ale jak będę ją miała w kosmetyczce miesiąca, to właśnie może sobie tak częściej jej poużywam. No to teraz weźmy sobie żabią paletkę i ten zielony cień. Czyli odcień Frog i dalej kontynuuję rozcieranie tej kreski. Takie nietypowe dzisiaj połączenie. Ale podoba mi się. Podoba mi się, słuchajcie. Pędzelek Spectrum 12 to jest taki lekko spłaszczony. Kurczę, powiem wam, że to połączenie to jest petarda. Ja tak coś czułam, że po prostu ten burgundowy muślin to będzie dobry wybór. Trochę też w kącik sobie wrzucę tej zieleni. Te kolory takie, jakoś mi się nie wiem dlaczego tak bagiennie kojarzą, ale w sumie taki burgund to niekoniecznie jest bagienny. Ale fajna inspiracja, bo przecież nie musimy robić tego w ten sposób, czyli okalać całego oka takim burgundem. Możemy sobie na przykład zrobić takie zielone cieniowanie po prostu na powiece, albo nałożyć jeden taki cień i zrobić do tego taką klasyczną po prostu cienką kreseczkę w takim kolorze. Albo zrobić cieniowanie, że w tej części powieki wyciągnąć sobie cieniowanie właśnie w kolorach takiego burgundu, a gdzieś tam na środku powieki czy wewnętrznym kąciku zrobić sobie taką zgniłą zieleń. I to też już jest spoczko. Albo zrobić podwójną kreskę w dwóch kolorach. Inspiracja to inspiracja, nie musimy jej odtwarzać tak 1 do 1. Możemy po prostu
podpatrzeć sobie na przykład właśnie połączenie kolorów czy kształt makijażu. Ja bardzo często korzystam z różnych inspiracji właśnie w ten sposób, że gdzieś podpatrzyłam sobie jakieś połączenie kolorów i zapamiętałam je, albo sobie tam, wiecie, zapisałam gdzieś i korzystam w jakimś innym makijażu, czyli nie wiem, makijaż w innym kształcie, czy w innej formie, albo właśnie jakiś kształt makijażu, a w innych kolorach, więc wiecie, inspiracja nie musi być taka 1 do 1 wcale. Trochę więcej dokładam sobie w kąciku, żeby ta zieleń była taka trochę mocniej widoczna. Może w ogóle delikatnie sobie połączę z Crystal, czyli z beżem matowym, czyli moczę sobie raz tu, raz tu, raz tu, raz tu. I tutaj powinien mi się teraz pojawić jaśniejszy zielony, po prostu. Taki bardziej pastelkowy. I mogę sobie w ten sposób rozjaśnić kącik. Teraz sięgam sobie po Magic Tea. I w ogóle ten odcień jest tak piękny, taki fajny, bardzo oryginalny. Chyba nie spotkałam się z takim odcieniem nigdzie, bo to jest taki pomarańcz, morelowy trochę, taki przygaszony. Mega mi się podoba, jest wspaniały do rozcierania na przykład brązów, żeby, wiecie, cieniowanie, gradient zwiększyć, albo właśnie do rozcierania kreski. Super odcień. Trochę sobie nałożę palcem, żeby było szybciej. Ale te kolory mi się podobają. Są mega. I biorę sobie teraz autoportret i ciepło cieplej, żółcik. I jeszcze troszeczkę go wprowadzę. Tutaj może? Takie normalnie fajne, nietypowe połączenie. Biorę sobie Crystal, czyli beżyk. I wracam sobie do żabki, żeby troszeczkę ją jeszcze wzmocnić, bo mogła mi się wytrącić podczas rozcierania. Tutaj, nie? Na łączeniu. I w sumie to mogę wrócić do pędzelka po nie granacie, tylko bordo. Po bordo. Burgundzie, o, żeby też sobie troszkę oczyścić tą kreskę. O tak, to zaczyna mieć ręce i nogi wszystko. Miazga po prostu, miazga. Czy ja chcę coś błyszczącego tutaj? Może tak trochę, może tak wezmę sobie trochę tego Alchemist, czyli tego, ale tak tylko dotknę i rozproszę sobie takie pojedyncze drobinki, może tutaj. Tak delikatnie, żeby to nie wyglądało jak taki błyszczący cień, tylko właśnie takie oddzielne drobineczki. I używam tej maskary Lancome Hypnose. I do tego looku widzę takie blade usta, żeby to wyglądało wręcz aż tak troszkę groteskowo. I użyję sobie na początku konturówki Inglot 326, czyli zamiennik mlecznej czekolady z Glam Shopu. I chyba najjaśniejszy jaki mam to jest Ombre Nude z Glam Shopu, taka pomadka w sztywcie. No nie jest aż taka blada, ale to może dobrze. A my przechodzimy do rzęs i z tych w kępkach są 3 modele. Tutaj mam Ritę, Tinę i Ninę, tylko że wszystkie wydają się mega długie. Otworzę Ritę i przymierzę taką jedną kępkę. Taka jedna kępka to są jakby 2 kępki, if you know what I mean. Nie jest źle z tym, że nie mam nic do przeblendowania jakby tej długości, bo te tutaj w kąciku to wyglądają spoko, ale jak będą już tutaj, to już mogą być za długie. Więc może ta Mila. Ciach. I ciach. No i sobie sklejam. I tutaj mam dla Was taki tip, jak sklejacie sobie rzęsy, nie przytrzymujcie pensetą ich, tylko tak przyciskacie i od razu puszczacie, bo wtedy jak Wam się przyklei jakaś resztulka kleju do pensety, no to wiecie, wszystko Wam po prostu się rozwala. Zobaczcie z bliska model Mila. Myślę, że może być właśnie fajny do takich makijaży wyciągających oko. Ok, moi drodzy, tak prezentuje się skończony makijaż i kosmetyczka października. Dajcie mi znać, jak Wasze nastroje makijażowe, czy jeszcze staracie się resztkami sił używać kolorków i pasteli, które przypominają Wam o lecie, czy już jesteście w trybie jesieniary i pragniecie właśnie takich kolorów. Ja instynktownie dzisiaj wybrałam właśnie takie, chyba jednak pod skórą czuję, że zbliża się jesień. Dajcie mi znać, które z kosmetyków najbardziej Was interesuje, abym wiedziała,
powiedziała, na którego recenzji mam się skupić w tym miesiącu, no i jak podoba się Wam dzisiejszy makijaż. Co myślicie o tych kolorach? Jeżeli lubicie kosmetyczkę miesiąc, to zostawcie mi troszkę wsparcia, łapkę w górę, komentarz i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pa, pa!